Dzień dobry Państwu Dzień dobry, z tej strony redaktor Paweł Jeżowski. oraz Mateusz Lech. Bez dłuższych wstępów od razu zapraszamy na krótkie informacje. Numer 1 dzisiaj na naszym zestawieniu to zapotrzebowanie na pigułki aborcyjne w Rosji gwałtownie wzrosło. Według gazety Komersant zapotrzebowanie na leki do aborcji medycznej i antykoncepcję awaryjną wzrosło w Rosji o 50 do 60% w 2022. Dostarczyła te dane analityczna firma RNC Pharma. Całkowita konsumpcja produktów do aborcji medycznej osiągnęła 1,4 miliona opakowań, co stanowi wzrost o 60% w porównywaniu z rokiem 2021. Podobnie zanotowano wzrost sprzedaży antykoncepcji awaryjnej o 53%, czyli do 2,2 miliona sztuk. Jednak w pierwszych 5 miesiącach 2023 roku spożycie misoprostolu i mifepristonu do aborcji, czyli takie leki typowo u lekarza, spadło o 7,4%, natomiast zapotrzebowanie na antykoncepcję awaryjną wzrosło o 26% w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku. Mamy więc odejście od stosowania leków takich podawanych w gabinetach lekarskich, gdzie zostaje jakaś dokumentacja medyczna i przechodzimy na korzyść takich leków do stosowania w zaciszu domowym. Może to sugerować, przynajmniej tak nam się wydaje, to, że kobiety chcą radzić sobie z sytuacją, niekoniecznie informując swoich mężczyzn o zaistniałej potrzebie. To z kolei może gdzieś tam się wiązać z tym i oznaczać to, że owa potrzeba nie powstała z relacji z tym stałym partnerem, który może być na wojnie. Rosyjscy eksperci za cały trend obwiniają obecne warunki polityczne, takie jak operacje wojskowe, sankcje, spadające dochody, które wpływają na wątpliwość kobiet co do powiększania rodziny. I tu jest ciekawe, eksperci medyczni mówią o realnych spadkach dochodów, gdzie rząd informuje o wzroście płac i niskiej inflacji. Natomiast medycy mówią, że dochody spadają. To jest też taka ciekawa informacja. To spowodowało wzrost popytu produktów aborcyjnych. Niektóre kobiety bardziej interesują się kontrolą narodzin dzieci. Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na prośbę o komentarz Gazety Komersant, ale według oficjalnych danych liczba aborcji w Rosji spadła o 3,9% do 395 tysięcy, a liczba aborcji medycznych na prośbę kobiety spadła o 5,3% do 179 tysięcy. To są jakieś kosmiczne liczby. A wzrosty zapotrzebowania na wyżej wymienione leki sugerują, że te dane podawane przez Ministerstwo Zdrowia są tak wiarygodne jak dane o inflacji Rossstatu, bo mamy tutaj w milionach sztuk, a informacje o aborcji są, że to jest 300 i 179. Więc to jest taki pierwszy ciekawy news. Następny mamy, że japoński sprzęt fotograficzny i markowe produkty trafiają na listę importu równoległego do Rosji. I Federacja Rosyjska umieściła japoński sprzęt fotograficzny takich marek jak Sony, Canon, Fujifilm oraz baterie Duracell na liście importu równoległego. I na tej samej liście znajdują się także popularne marki takie jak Ray-Ban, Hugo, Calvin Klein oraz części zamienne do samochodów Isuzu. I teraz tak, Ministerstwo Handlu i Przemysłu podkreśla, że import równoległy to legalna forma dostaw oryginalnych produktów marek, które wcześniej opuszczały Rosję alternatywnymi trasami. Jest to zastąpienie oficjalnego kanału dostaw, a nie legalizacja podrabianych produktów. Teraz konsumenci w Rosji będą mogli mieć możliwość zakupu tych marek za pośrednictwem oficjalnych kanałów importu równoległego. Czyli informacja jest taka, wiecie, w nastroju pozytywnym. Ale dla wyjaśnienia, niemal cały biznes japoński wycofał się z Rosji. Informacja podawana jest na jednym z portali prorządowych jako informacja pozytywna, a jest to tak naprawdę informacja dla Rosjan negatywna, gdyż wymienione zostały wszystkie marki, które oficjalnymi kanałami nie da się kupić już w Rosji. Ogłoszenie, które ma pozytywny wydźwięk, jest niczym innym jak informacją, że te marki opuściły Rosję. Towar będzie ściągany drogą okrężną,
będzie drożej, będzie mniej dostępny, części serwisów nie będą dostępne, jest w trakcie reklamacji. Po prostu będą utrudnione. Warto podkreślić, że tym się zajmujemy na co dzień, czyli wyszukujemy takie informacje, które często mają wydźwięk pozytywny, natomiast, no, bo piszą je rosyjscy dziennikarze na pasku Kremla, natomiast tego nie da się inaczej odbierać jako wydźwięk negatywny, bo to będzie drożej po prostu na każdym etapie i zapłaci drożej na koniec odbiorca w Rosji. Paweł, oddaję Ci głos. Dobrze, skoro jesteśmy przy informacjach i pozytywnych, i negatywnych, ja dla Was mam informacje pozytywne same. A więc pierwsza informacja to jest możliwość zakładania lokat w Rosji w rupiach. Jeden z rosyjskich banków, VTB, rozszerzyło listę walut dostępnych dla klientów detalicznych. Teraz będą oni mogli otworzyć konto i dokonywać transakcji wymiany w rupiach indyjskich, powiedział Antolij Pieczatnikow, wiceprezes zarządu banku. Klienci banku mają możliwość otwierania rachunków w rupiach indyjskich, dokonywania wymiany walut i przelewów środków w rupiach między klientami banku. Scenariusz transakcji transgranicznych w rupiach indyjskich będzie identyczny z obecnymi operacjami dla poszczególnych walut krajowych, powiedział kierownik najwyższego szczebla. Przypomnijmy, że naftowe firmy rosyjskie posiadają obecnie olbrzymie kwoty sięgające 50 miliardów dolarów, nominowane w rupiach. I w mojej ocenie jest to, można powiedzieć, taka próba upłynienia tych rupii, którą Rosjanie mają w nadmiarze. Natomiast próba oczywiście będzie, już można powiedzieć, nieudana, dlatego że już kiedyś Rosjanie próbowali udzielać kredytów w rupiach firmom rosyjskich i zakończyło się to totalną klapą. W przypadku loka dla klientów indywidualnych obawiam się, że będzie sytuacja podobna. To koniec. Koniec. Dobra, no to ja przejmuję. AvtoVAZ rozważa specjalne modyfikacje samochodów dla rynków afrykańskich. Szef AvtoVAZ, największej fabryki produkującej samochody w Rosji, Maksim Sokołow, ogłosił, że rosyjski producent rozważa stworzenie specjalnej modyfikacji samochodu Łada dla krajów afrykańskich, w tym samochodów z kierownicą po prawej stronie. Jest to reakcja na chęć importu Łady przez kraje Afryki, takie jak RPA. Spotkanie przedstawicieli biznesu miało odbyć się na niedawnym szczycie w Petersburgu. Planowane jest ożywienie produkcji modelu Niwa z kierownicą po prawej stronie, jednakże z uwagi na różnice w ruchu drogowym, lewostronny ruch na południu kontynentu, rozwój eksportu ład może wymagać znacznych środków finansowych i inżynierskich. AvtoVAZ dokłada jednak wszelkich starań, aby przywrócić produkcję i zlokalizować bazę komponentów krajowych, aby usprawnić eksport samochodów do Afryki. Łada Niwa była dość topornym modelem produkowanym przez prawie 40 lat. Początki produkcji sięgają 1977 roku, a zakończyła się w roku 2020. I tutaj chciałbym wrzucić łyżkę dziegciu do tej beczki miodu planów Rosjan. AvtoVAZ ma ciągłe problemy z podzespołami do produkowanych aut. 70% nowo wyprodukowanych ład wysyłanych do salonów samochodowych ma braki w wyposażeniu, takie jak nawigacja czy liczniki prędkości. W czerwcu cała fabryka była wysłana na przymusowe urlopy z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw, a po drugiej stronie kraj zainteresowany to RPA, który obecnie boryka się z wieloma problemami gospodarczymi i politycznymi. Mówimy więc o dwóch niepewnych kooperantach, którzy próbują w ten sposób rozwiązać pewne problemy. Co z tego wyniknie, czas pokaże, no ale plany, wiadomo, Rosjanie zawsze mają ambitne. I a propos ambitnych planów, mamy też informację, że brytyjski wywiad donosi, że rosyjskie władze rozpoczęły przygotowania do możliwej nowej fali mobilizacji, na co wskazuje wzmożona aktywność sił zbrojnych. Szef rosyjskiego sztabu generalnego zapowiedział utworzenie 2 nowych armii, 5 dywizji i 26 brygad.
Analitycy zwracają uwagę na odrodzenie się 25. Armii Połączonych Sił Zbrojnych. Jest to kolejne nawiązanie historyczne do czasów ZSRR i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. 25. Armia została sformułowana w czerwcu 1941 roku w składzie frontu dalekowschodniego i o tym myślę, że sobie więcej porozmawiamy dzisiaj na czwartkowej kolacji, bo będzie historyk Marcin Gliwa, Martinka, więc go zapytamy, żeby opowiedział o tym więcej, więc w tym momencie już zapraszam. I kontynuuję. Analitycy twierdzą, że bez mobilizacji na dużą skalę Rosja nie będzie w stanie uzupełnić nowych formacji wojskowych odpowiednią liczbą personelu. O szczegółach pod względem ekonomicznym, społecznym oraz typowo wojskowym mówiliśmy wielokrotnie na tych kolacjach czwartkowych, gdyż tam mamy naszych kolegów, którzy zajmują się wojskowością, mamy profesora, mamy nas ekonomicznych, no i pod tymi różnymi względami sobie to omawialiśmy kilka razy. Natomiast dla przypomnienia, po inwazji na Ukrainę Rosja wykorzystała głównie zmobilizowanych rezerwistów do uzupełnienia istniejących formacji wojskowych. Teraz podejmuje działania mające na celu wzmocnienie sił zbrojnych, w tym utworzenie nowych formacji wojskowych. Natomiast aby coś rozbudować lub stworzyć nową formację, to należy posiadać własne rezerwy, jakiś trzon, wokół którego będzie nadbudowa nową tkanką. Ostatnio przyjęto szereg ustaw dotyczących mobilizacji i działań wojennych, w tym wydłużanie granicy wieku poboru do wojska, czyli od 18 do 30. No i później że można mobilizować nawet 60-latków, więc mamy tutaj te różne mechanizmy. Pisaliśmy również o elektronicznych systemach, które ułatwiają ten proces. Gdzieś na Ekonomii Rosji możecie sobie na portalu odnaleźć te artykuły, bo było ich chyba 3 różne, jeżeli chodzi o mobilizację i tworzenie tego. No i to chyba z mojej strony wszystko. Oddaję Ci, Paweł, głos. Tak, słuchajcie, tutaj są 2 pytania. Pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do następnego punktu, dotyczące Leroy Merlin w Rosji. Czy ma się dobrze? Tak, Leroy Merlin działa. Ma się średnio dobrze, dlatego że rentowność dosyć mocno spada i Francuzi skarżą się na sankcje i utrudnienia, jeżeli chodzi o komponenty i sprowadzanie towarów do Rosji. Próbują zastępować to towarami głównie rosyjskimi i chińskimi. Niestety tutaj również napotykają na różnego rodzaju problemy. Drugie pytanie było, słuchajcie, od Michała Grzeszczaka, czy w rosyjskich sklepach będą 3 ceny za masło w juanach, rupiach i rublach? Na ten moment nic nam nie wiadomo, ale około 2 miesięcy temu, 1,5 dokładnie miesiąca temu, 2 gubernatorów okręgów przygranicznych z Chinami zostało odwołane za to, że w sklepach można było płacić w juanach, jeżeli chodzi o te rejony. Dlatego, że juany przejęły się jako taka druga waluta, no i zaczęły też wypierać ruble. Ja chciałem tylko dodać do tych firm, bo francuskim jest też Decathlon i on się wynosi. Tak, on już zakończył exit. Tak. Słuchajcie, natomiast mamy następną informację, troszeczkę mniej dobrą. Mamy informację odnośnie dostaw ropy do Indii. W lipcu wolumen eksportu rosyjskiej ropy do Indii spadł 2. miesiąc z rzędu i w sierpniu wszystko wskazuje, że może spaść do najniższego poziomu od początku roku, od stycznia. Dostawy spadły do 2 milionów baryłek dziennie, w lipcu z 2,11 milionów baryłek dziennie w czerwcu, więc mamy cały czas spadek. Natomiast analitycy firm i rosyjscy eksperci przewidują, że eksport ropy z Rosji może spaść w sierpniu nawet do 1,5 miliona baryłek dziennie. Będzie Paweł, to przepraszam, najniższa wartość. bo ty powiedziałeś, że to pesymistyczne wiadomości. Dla Rosji, tylko... tak. No. Będzie to najniższy poziom od stycznia 2023 roku.
obecny wzrost cen, który obserwujemy, jeżeli chodzi o kontrakty długoterminowe i kontrakty spotowe, stwarza realne problemy indyjskim rafineriom, ponieważ zakupy rosyjskiej ropy są wyższe od pułapu cenowego proponowane, a jej przekroczenie grozi importerom sankcjami. Dodatkowo na rynku indyjskim odnotowujemy obecnie dużą ilość ropy i produktów ropopochodnych z Iraku i z Iranu. Przypomnijmy, że Iran również jest obłożony sankcjami, natomiast ta ropa irańska zaczyna powoli konkurować z ropą rosyjską, ponieważ zaczyna być tańsza, jeżeli chodzi o kontrakty krótkoterminowe. W przypadku kontraktów długoterminowych mamy sytuację, że tam nadal ceny są niskie. Sytuacji nie poprawiają toczące się remonty rosyjskich rafinerii. Przypomnijmy, że część remontów, jeżeli chodzi o rosyjskie rafinerie, były planowane. Część jest wynikiem sabotażu sił specjalnych ukraińskich. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że Rosja obiecała w sierpniu ograniczyć eksport ropy o 500 000 baryłek dziennie, przy czym Arabia Saudyjska już wiemy, że przedłużyła swoje ograniczenia, dobrowolne cięcia produkcji na sierpień. Mówi się też o wrześniu. Wszystko związane jest z informacjami, które dobiegają z globalnej gospodarki, głównie z Chin, ale również ostatnio ze Stanów Zjednoczonych, gdzie widzimy dane cały czas recesyjne, co powoduje obawę, że ten popyt na jesieni będzie mniejszy niż zapowiadany. Tutaj mówi się o tym, że Rosja może ograniczyć produkcję. W tym momencie na pewno to będzie około 1 miliona. Natomiast są niektórzy eksperci, którzy podają, że w przypadku sierpnia albo września może nawet to być 2 miliony. Widzimy zatem, że proponowane ceny powyżej pułapu cenowego dosyć skutecznie odstraszają przynajmniej część kontrahentów. Ja może dodam tylko jeszcze do tego, co powiedziałeś, że po tym jak Putin zarządził, żeby nie sprzedawać z rabatami, żeby ograniczać te rabaty i mamy gwałtowny spadek eksportu ropy. W maju, w połowie maja dziennie wysyłano z Rosji 3,9 miliona baryłek dziennie, a obecnie jest to 2,98 miliona baryłek dziennie, więc spadek mamy o 25%. Więc to, że w tym momencie ta cena troszeczkę podskoczyła, nie oznacza, że Rosja więcej zarabia, gdyż wysyła o 1/4 mniej tej ropy w świat. To też warto zwrócić uwagę. Krótkoterminowo poprawiają się wyniki spółek naftowych i to jest na plus. Długoterminowo może być problem potem z uruchomieniem ponownie takiej wielkości produkcji, jeżeli część pól zostanie zamknięta, a wydaje się, że ona musi być zamknięta, ponieważ one są nierentowne. Tutaj jeszcze na sam koniec chciałbym przypomnieć, jak sytuacja wyglądała zarówno na giełdzie, jak i na Forexie. Wczoraj na całym globalnym rynku mieliśmy dosyć silne tąpnięcie i zarówno giełd, jak i walut lokalnych. W szczególności dotknęło to Rosję, ponieważ w dniu wczorajszym, dzisiaj macie informacje na dole na pasku z dnia dzisiejszego, natomiast wczoraj, jeżeli chodzi o dolara, mieliśmy ponad 94 ruble, jeżeli chodzi o euro było już 103, jeżeli chodzi o juana to było 13, tak 13,3, jeżeli chodzi o Uralsa to w tym momencie mamy 69, przypomnijmy, że to jest cena w kontraktach krótkoterminowych, kontraktach spotowych. Jeżeli chodzi o rosyjski gaz, w tym momencie on cały czas utrzymuje się na bardzo niskiej wartości, nie przekracza 30 euro. Dobra, i to koniec naszych informacji. Myśmy chcieli jeszcze podziękować naszym patronom, różowo, żeby było widocznie. To dzięki Wam możemy tworzyć te materiały, więc serdecznie dziękujemy. No i zapraszamy w takim razie na następny odcinek i dzisiaj na naszą wieczorną kolację będziemy chyba w 4 albo 5 osób. Jeszcze zobaczymy, czy się uda potwierdzić. I z mojej strony takie ogłoszenie, jeżeli byście chcieli inny kolor niż różowy, to prośba, jeżeli będziecie wspierać kanał, wysyłajcie informację jaki kolor, bo inaczej Mateusz będzie robił w swoim ulubionym kolorze, a nie wiem, czy każdy sobie tego życzy. Trzymajcie się, miłego dnia.
Miłego. Cześć. Cześć.